Garaż. Słowo czarna dziura. Garaż to też miejsce teleportacji większości mężczyzn. Nie wiem jak u was, ale u mnie jak mąż idzie do garażu, to naprawdę nie wiadomo kiedy wróci. Miejsce obsikane i przepełnione męską dominacją. Ja tam praktycznie nie wchodzę, bo gdy coś potrzebuję z garażu, to mąż natychmiast mówi, że mi to przyniesie. Idą święta, a ta bombka to taki mały psikus dla męża, czyli bombka do jego garażu. Troszkę zardzewiała, troszkę pospawana, ale w dalszym ciągu elegancka i świąteczna. No ale lecimy. Bombka dwuczęściowa, papier A3 od Icecraft i przyklejam, jak zwykle klejem do deku. W tym momencie obrazek jest dokładnie w miejscu, w którym chcę go przykleić i już go nie podnoszę, dlatego przyklejam go tak partiami, troszkę z prawej, troszkę z lewej, a potem klejem od góry. Gdy klej wyschnie, lakieruję i biorę się za efekt rdzy. Jest to najprostszy efekt, jaki można zrobić, używam wyłącznie farb. Swoją drogą taki komplet można kupić w zestawie, więc jeżeli pomysł wam się podoba, efekt wam się podoba, to zapraszam do zestawu, tam są wszystkie farby, które są potrzebne. Podlinkuję wam ten zestaw pod wideo. Dobra cena, fajna jakość, na pewno wyjdzie. Profesjonalnie podchodząc do tematu, to powierzchnia może być albo zardzewiała, albo pokryta patyną. Rdza jest ruda, a patyna taka zielona, ale kto bogatemu zabroni? Jak macie ochotę, tak jak ja, to można te dwa efekty pomieszać. A tył bombki jest fajny do ćwiczeń kolorystycznych, później tutaj odbiję szablon. Na obrazku zrobiłam spękania dwuskładnikowe. To są spękania delikatne, czyli fine line. Przelecę się tylko po nich, bo jeżeli umiecie to robić, to po prostu umiecie, a jeżeli wiedzy wam brakuje, to zrobiłam specjalny film, który wam podlinkuję pod tym wideo. Cały jest poświęcony spękaniom dwuskładnikowym, więc tutaj nie będę nawijała, bo szkoda czasu. Kładziemy step 1, suszymy, a następnie kładziemy step 2. Jedynkę po prostu kładziemy, a dwójkę warto wmasować w powierzchnię, dlatego w tym wypadku machania pędzlem jest dużo więcej. Po wyschnięciu dwójki pojawią się spękania. Ja zawsze czekam, gdy preparat odrobinę wyschnie, a potem wszystko suszę suszarką albo wystawiam na słońce, jeżeli oczywiście jest taka możliwość, bo słońce do robienia spękań jest najlepsze. Żeby uwydatnić spękania, czyli delikatne szczelinki, trzeba w nie wetrzeć jakiś preparat i uważam, że najlepsze są woski, a raczej pasty woskowe, które można kupić w przeróżnych kolorach. Najbardziej klasyczny jest brąz, ale ja w tym wypadku wybrałam złoto, stare złoto, bo nie chciałam, żeby te spękania były bardzo agresywne. Rysunek jest delikatny, taki pastelowy i ciemne spękania nie za bardzo by mi tutaj pasowały. Spękania dwuskładnikowe zawsze, ale to zawsze lakierujemy lakierem rozpuszczalnikowym, czyli tak zwanym śmierdziuchem. Sklejam i powiedzmy, że bombka jest już prawie gotowa, ale ciągle za mało elegancka. To jest konturówka w kolorze antycznej miedzi. I wykonam nią po pierwsze szlaczek od środka, a po drugie rodzaj spawu na brzegu bombki. Najpierw szlaczek i czekam do wyschnięcia, ale w tak zwanym międzyczasie troszkę dodam konturówki na brzegach i gdzieniegdzie na górze bombki. To będzie świetnie pasowało i scali kolorystycznie całą pracę. Dwuczęściowe sklejone bombki zazwyczaj z boku nie wyglądają zbyt atrakcyjnie, bo widać to połączenie. I praktycznie zawsze trzeba mieć jakiś pomysł, co w tym miejscu przykleić, żeby to połączenie zamaskować. Ja pomyślałam, że zrobię szlaczek i on ze względu na kolor i formę będzie wyglądał jak spaw. A za chwilę dodam metalowe narożniki, przepiękny, elegancki, wielki chwost oraz małą kokardkę. Często zadajecie mi pytanie, w jaki sposób doklejam chwosty, a ja je doklejam różnie, za każdym razem inaczej, tak jak mi na to materiał i praca pozwoli. Jedno jest pewne, dowiązany albo doklejony chwost musi się trzymać rewelacyjnie, bo gdy odpadnie, to straszna wieś. A bombka garażowa, czyli mój maleńki, świąteczny akcencik w męskim świecie wygląda tak. Mimo wszystko mam nadzieję, że mąż się ucieszy i nie będzie to zło konieczne powieszone gdzieś za szafką.
Tak naprawdę to moja pierwsza próba podejścia do męskiej bombki. Nie wiem, co o tym sądzicie, nie wiem, czy już coś takiego wykonywałyście. Jeżeli tak, to koniecznie się pochwalcie na naszej grupie na Facebooku Inspirello i przyjaciele. A lista użytych produktów jak zwykle podlinkowana pod tym wideo. Do zobaczenia!